Witajcie, witajcie. Jak to się mówi? Święta i się kowa skończyły. Ale na szczęście przed waszymi oczami jawi się kompendium wiedzy, dzięki któremu lepiej zrozumiecie. Patrz, 104p, który ulepszy wasz supermaszynimor. Zatem przyjrzyjmy się zmianom, jakie dokonały się w modzie i przygotujmy się do zabawy tym wspaniałym tworem. Narzędzia Mila. Funkcje Mila zostały wzbogacone o nowe funkcje. Możemy na przykład przywoływać mieszkańców Khorinis lub innych lokacji. Możemy przywołać ich tyle razy, ile się nam żywnie podoba. No kurwa, totalny wypas i totalne przeludnienie. Oczywiście musimy wybrać narzędzie i użyć naszej fajnej runy na jakimś NPC-cie, by przyzywać ludzi. Oczywiście istnieje też funkcja zabicia Jarkendaru albo też zabicia Khorinis. Baju, problemy przeludnionego miasta, hehe. Możemy u NPC-tów wygenerować różnego typu ekwipunek, na przykład reskiny pancerzy, albo zmienić okolicznych ludziów w przedstawicieli danej gildii. I bam, całe Khorinis gotowe na odparcie ataku smoków. Możemy też wygenerować takie rzeczy jak hełmy, tarcze, grubości, bronie, a nawet płcie. Możemy też wygenerować armię Amadeuszy, albo armię Tengrali, no poezja w najczystszej postaci. Monster Helper. I co tam sąsiedzie? Znowu wklepywanko kodów na potwory. To już jest przeszłością. A co? Halina, mam zawał. O tak, od teraz macie w ekwipunku głowę Yoshiego. Wystarczy, że ją zjecie i przed waszymi oczami zmaterializuje się seksowny dzikus imieniem Monster Helper. Jakimś magicznym sposobem upakowaliśmy do jego ekwipunku worki z potworami. Tak, z potworami, dobrze usłyszeliście, moi drodzy amigos. Monster Helper zajada potwory i je przywołuje. Oczywiście wszystko jest pogrupowane i ułożone, byście z łatwością mogli przyzwać reskin potwora z modyfikacji lub inne bestie warte uwagi. Patrzcie, nawet harpia szczerze ryja z tej niebywałej sytuacji. Akt trzeci. Mesh Helper. Pamiętacie o Mesh Helperze z Rolls Moda? Oczywiście, że nie. Nikt o nim nie pamiętał, ale teraz będziecie. Zajadamy fotela, by przyzwać Mesh Helpera i voila. Tak to on. Dodaliśmy do jego ekwipunku obiekty z moda podróżnik oraz poprawiliśmy go. Jego model jest niewidzialny, ale widzialne są jego hełmy. Tak, jego hełmy. Każdy z przedmiotów, jaki miał w ekwipunku, został zamieniony w czapkę. Ten dziwny wybór stylizacji umożliwi nam tworzenie nietypowych scen z dużo bardziej, nazwijmy to, żywymi obiektami. No na przykład. Oczywiście przedmioty będzie można jak zawsze wyrzucić na ziemię i uzupełnić nimi braki w lokacji. No teraz ta lokacja wygląda o całe 17% lepiej, hehe. Akt czwarty. Nowe światy. Każdy lubi podróżować, czyż nie? No okej. Dla tych, co chcą, czeka multum nowych światów do zwiedzenia. Poprzez nowy większy God Hits Starter mamy świat z wesołych świąt i gnisie Carabot, to coś z Czarnej Wdowy, siedzibę słowiańskich rycerzy, piekło z Returninga, niebo z Khorany, więzienie, Helmowy Jar, lasek, świat Midgardu, światy z Jaktyla. Szybko Tengral, musisz wydobyć magiczne wzajemnie. Khoranę, to zadupie, i to inne zadupie, Bla 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 bla. świat Wanderera, a także 3 śnieżne lokacje. To bardzo dziwne. I wyspę sylwestrową. No zajebiście. Teraz przez cały nowy rok możecie obchodzić nowy rok. Akt piąty. Nowe DLC-ki. Do modyfikacji zostały dodane najbardziej wyczekiwane przedmioty z moda podróżnik za liniami wroga, w tym oczywiście wasze ukochane bronie palne. A zdjęcie kapitalistycznej małpy.
i kilka innych pierdółek, też z tego moda. Dodaliśmy też paczkę przedmiotów z pierwszego moda do Gotika, czyli z Bederunga, aka Zagrożenie. Mogę to wyjaśnić. Akt 6. Tekstur paki. Oj tak, tekstur paki pojawiły się w folderze z teksturami wraz ze specjalnym programem, dzięki któremu możemy te tekstur paki odpalać, a także bezpiecznie je wyłączać. Mamy tutaj polską złotą jesień, lodowatą zimę, suchą pustynię, postapokaliptyczny wasteland, fucking Mordor, no i oryginalny zestaw tekstur. Tekstur paki działają, o ile dany świat korzysta z tych samych asetów co wyspa Hornis. Także mamy tutaj całkiem sporo kombinacji. Akt 7. Amulety skali. Och, tak, czary zmieniające wielkość, to całkiem spory deal, hehe. Dzięki nim możemy wprowadzić pewne urozmaicenie w wielkości naszych postaci. Mikroskopijne, malutkie, małe, duże, ogromne, to całkiem szeroka gama wielkości. Ponadto, jako że kochamy matematykę, zrobiliśmy eksperyment i stworzyliśmy wiele skali z ujemnymi wartościami w osiach x, y oraz z. Szczerze nie mamy dobrego pojęcia, jak tego można praktycznie użyć, ale zabawna bugogenność i mindfuckowość tych amuletów daje nam nadzieję na ciekawe efekty filmowe. Dobra, dosyć, bo boli mnie mózg. Aktu 8. Inne pierdolili znaczy poprawki. Dodano możliwość ustawienia kamer za pomocą kodu insert, podkreślenie CAM1, podkreślenie CAM2, podkreślenie CAM3. Po zapisaniu kamery można ją szybko wczytać w razie problemów z klawiaturą numeryczną. Dodano 2 rodzaje orków z nowymi animacjami. Całkiem klawo. Dodano nowego facehelpera z odblokowanymi animacjami gestykulacji. Animacje gestykulacji łączą się z innymi animacjami, dając nam świetne kombosy. Dodano nowe pancerze i poprawiono nazewnictwo starych. Teraz łatwiej się w nich odnajdziesz. Dodano reskiny Shadmagów ognia z Gothic 1, nowicjusze ognia z Gothic 2, a także dodano multum reskinów szaty sędziego z czapką. Dodano nowe skiny dla pancerza z rudy. Wow. Poprawiono większość błędnie zakładanych broni. Dodano nowe potwory, demonicznego ognika, owieczkę oraz kosmokratesa, łahahaha, z sili mojej jądra i gnisie. No tak. Po więcej informacji możecie zajrzeć do PDF-ów z logami i kodami, a po porady i konsultacje na naszego Discorda lub na naszego fanpage'a. O kurwa, dziękuję Ci, filmie informacyjny o patchu 1.04p. Dzięki Tobie wiem znacznie więcej o patchu 1.04p i będę mógł powiedzieć innym o wspaniałościach, jakie ze sobą niesie patch 1.04p. Niech Amadeusz z Wami pozostanie. Hehe, dopa.